Ozdobniki to temat rzeka. Jest przedmiotem nieustannych badań. Muzykolodzy i historycy muzyki doszukują się kolejnych źródeł, które mogłyby dać nam wyobrażenie o tym, w jaki sposób realizowane były barokowe ornamenty. Żeby od razu przejść do mięska, powiem Ci, co będzie w tym filmie. Na samym początku postaram się opowiedzieć, skąd się wzięły i czym są ornamenty. Później podejrzymy, w jaki sposób Johann Sebastian Bach uczył gry na klawikordzie swojego syna, Wilhelma. Potem spojrzymy na najbardziej popularne ornamenty, a na koniec posłuchamy kilku wykonań jednego utworu, żeby znaleźć różnice, które wypływają z dowolności realizacji ornamentów. Jeśli któryś z tych tematów interesuje Cię szczególnie, to pod spodem w opisie znajdziesz linki do poszczególnych części filmu. Ten film jest jedynie liźnięciem tego tematu, ale może dać Ci wyobrażenie o tym, czym są i w jaki sposób grane były barokowe ornamenty. Ozdobniki pojawiają się w wielu epokach, nie tylko w baroku, ale właśnie w baroku było ich najwięcej i najbardziej wpływały na kształt muzyki. Kompozytorzy barokowi zapisywali często tylko szkielet melodii, który powinien zostać dopełniony ornamentami. Dzięki temu muzyka była częściowo improwizowana, podobnie jak dzieje się to w muzyce jazzowej. Pierwszym bohaterem dzisiejszego odcinka jest Johann Joachim Quantz. Był on nauczycielem gry na flecie króla Prus Fryderyka II. Quantz był świetnym flecistą. Sam budował te instrumenty i pisał bardzo dużo utworów na flet. Poza tym stworzył też podręcznik o grze na flecie. Dlaczego ta postać jest dla nas taka ważna? Dlatego, że w tym traktacie właśnie zawarł on zbiór najbardziej stosowanych w baroku ornamentów wraz z rozpisanym w nutach sposobem ich realizacji. To, co właśnie widzisz na ekranie, to sposoby, na jakie można rozwinąć prosty motyw złożony z 3 powtarzających się dźwięków. Zamiast nich można zagrać różne kombinacje. Posłuchaj. Kompozytor nie zapisuje utworu nuta w nutę, ale tworzy jedynie szkic, który instrumentalista dopełnia ornamentami, mając na uwadze oczywiście wszystkie zasady związane z realizacją tych ozdobników. Najbardziej popularnym miejscem na dodanie ornamentu jest kadencja, czyli zakończenie frazy. Muzyka barokowa oparta jest na takich naprzemian występujących po sobie fragmentach napięcia i rozluźnienia, dysonansu, konsonansu, wdechu i wydechu. Ozdobnik, tryl podkreśla napięcie w dysonansie i dzięki temu rozwiązanie jest bardziej satysfakcjonujące dla odbiorcy. To, gdzie można dodać ozdobnik, a gdzie nie, jest kwestią smaku. Szczególnie ornamentowano części wolne utworów, ponieważ tam po prostu jest miejsce na dodatkowe nuty. Quantz zwraca uwagę na to, że styl ozdobnika należy dopasować do charakteru i tempa utworu. Czyli w szybszym utworze tryle będą szybsze i krótsze, a w wolniejszym mogą być dłuższe i spokojniejsze. Poza tym w długich trylach często różnicuje się tempo tego trylu. Zaczyna się go wolniej i potem przyspiesza. Obiecałam, że wpadniemy z wizytą do Johanna Sebastiana Bacha.
Dla swojego najstarszego syna, Wilhelma Friedemana, napisał on podręcznik do nauki gry na instrumencie klawiszowym, Klavierbüchlein, czyli książeczkę klawiszową, książeczkę klawesynową. Zapisane są w niej najważniejsze wskazówki, a także proste utwory. Na samym początku Jan Sebastian Bach objaśnia, w jaki sposób czytać nuty w różnych kluczach, jak palcować utwory, a to, co nas najbardziej interesuje, to ściąga ornamentów użytych w utworach wraz z ich realizacją zapisaną w nutach. Bach wymienia tu następujące ornamenty: tryl, mordent, tryl z mordentem, coś, co Bach nazywa kadencją, czyli dla nas to będzie po prostu obiegnik, podwójną kadencję, podwójny obiegnik, podwójną kadencję z mordentem i to samo zagrane od góry, przednutkę długą z dołu do góry albo przednutkę długą z góry do dołu. Nie są to oczywiście wszystkie możliwe ornamenty. Istnieje jeszcze możliwość wypełnienia dużego skoku dodatkowymi nutami albo przygotowania dźwięku poprzez grupę przednutek. Dobra, tyle teorii, a w jaki sposób ta muzyka brzmi? Zagram Wam teraz początkowe takty chorału Jesu meine Freude, który zachował się w Klavierbüchlein jedynie we fragmencie. Po raz pierwszy zagram to bez ozdobników, a następnie z ozdobnikami zapisanymi przez Jana Sebastiana Bacha. Teraz zagram wersję z tymi ozdobnikami, które są wpisane przez Bacha. Można by pójść jeszcze dalej i dołożyć do tego jeszcze dodatkowe ozdobniki. Podejdźmy do tego teraz czysto praktycznie. Jakie ozdobniki znajdziemy w nutach i w jaki sposób je wykonać? No i teraz prawdopodobnie Was rozczaruję, ponieważ nie istnieje recepta, która sprawdzi się w 100% przypadków. Tak jak powiedział Johann Joachim Chwanz w swoim traktacie o grze na flecie, wykonanie ornamentu zależy od jego kontekstu muzycznego, czyli od miejsca w utworze. Żeby dobrze realizować ornamenty, trzeba po prostu bardzo dużo słuchać dobrze wykonanej muzyki barokowej. Ale na szczęście istnieje kilka wskazówek, których chcemy się trzymać, kiedy przychodzi to do wykonania ornamentu. Wejdźmy od tego, jakie możemy spotkać ornamenty. Mordent dolny to dodanie krótkiej nutki poniżej dźwięku ozdabianego. Chyba najbardziej znanym mordentem jest ten. Mordent górny to to samo, tylko w drugą stronę. Dodanie krótkiej nutki powyżej dźwięku głównego. Czasami nazywany ten mordent jest również krótkim trylem. Tryl to zamiana dźwięków z nutką powyżej dźwięku głównego. Zazwyczaj chcemy zacząć grać tryl od góry, ze względu na to, że w ten sposób podkreślamy dźwięk ozdabiany, zwiększamy napięcie poprzez dysonans. Wyjątkiem jest sytuacja, w której melodia ozdabiana opada sekundami. Wtedy nie możemy powtórzyć dźwięku górnego, ale zaczynamy grać tryl od nuty głównej.
Obiegnik to opisanie dźwięku, dodanie dźwięku powyżej i poniżej ozdabianej nuty. Appoggiatura, czyli długa przednutka, zapisana jest jako malutka nutka przed głównym dźwiękiem. I ostatni z ozdobników, acciaccatura, czyli krótka przednutka, mała nutka przekreślona przed nutą główną. I ten ornament bardzo rzadko pojawiał się w baroku. Oczywiście jest to bardzo złożony temat, na który powstawało i dotąd powstaje wiele prac naukowych. Cały czas prowadzone są badania na temat tego, w jaki sposób wykonywać ornamenty barokowe. I ten fragment jest właśnie momentem, w którym musimy zagrać ozdobnik, musimy zagrać appoggiaturę z trylem. Bo inaczej brzmi to po prostu pusto. Przygotowałam dla Was jeszcze dwa kolejne wykonania, których chciałabym, żebyście posłuchali i zwrócili uwagę na sposób realizacji ornamentów. Mam nadzieję, że ten film wyjaśnił Ci, czym są ozdobniki i w jaki sposób podejść do tych wszystkich dodatkowych znaczków napisanych nad nutami. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego tematu, napisz pod spodem w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, pamiętaj o tym, że możesz wesprzeć mnie poprzez Patronite. Link pod spodem w opisie. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek z powiadomieniami i podziel się tym filmem na Facebooku. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Do zobaczenia niedługo. Cześć!